Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję tytułu głośnego i mocno wyczekiwanego, czyli Indiana Jones i Wielki Krąg. Przy okazji za udostępnienie tej właśnie gry do recenzji chciałbym podziękować firmie Bethesda oraz jej pracownikom w Polsce. Przypominam też, że fakt przysyłania mi gry przez wydawcę do recenzji nie ma żadnego wpływu na moją ocenę, zresztą jeżeli oglądacie mój kanał, to na pewno sami się już o tym przekonaliście. A więc nie przedłużam i zaczynajmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie co nieco o samej grze. Jak sama nazwa wskazuje, jest to tytuł, w którym wcielamy się w legendarnego archeologa Indiana Jonesa. Ten oto jegomość, oprócz tego, że wykłada na uczelni jak taki grzeczny ziomeczek, no to uwielbia się z tej uczelni właśnie wymykać, zwiedzać osobiście prastare grobowce, szukając ukrytych skarbów. No i ta konkretna gra to jest pierwsza z cyklu Indiana Jones, jaka pojawiła się na rynku od 15 lat, czyli naprawdę długo. W tym tytule przenosimy się do 1937 roku, a sama akcja dzieje się pomiędzy dwoma filmowymi odsłonami, czyli pomiędzy poszukiwaczami zaginionej arki oraz ostatnią krucjatą. Deweloperzy oczywiście przy produkcji tej gry ściśle współpracowali z Lucasfilms, także cały tytuł jest wprost naszpikowany odniesieniami do filmu, nawet sam nasz bohater ma facjatę Harrisona Forda prosto z filmu, więc fani będą tutaj na pewno w niebo wzięci. Ja tutaj jeszcze od razu mówię, ja nie oglądałem w ogóle tych filmów z Indiana Jones, także nie musicie się obawiać, że ja będę się kierował jakąś nostalgią czy czymś podobnym. Dla mnie to jest po prostu kolejna gra, ale sprawdziłem też styl tych filmów, żeby porównać, na ile dobrze gra je oddaje. Podzielmy sobie więc tą recenzję na kilka elementów, a będą to klimat i fabuła, eksploracja oraz walka. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. No i tutaj na start powiem Wam coś prosto od serca. Ja się spodziewałem, że ta gra to będzie taka mało klimatyczna, ugrzeczniona wydmuszka, zrobiona w celu zżerowania na nostalgii fanów filmu, których zresztą też w sumie nie ma dużo, bo ten film jest stary, tak? Natomiast już po 2 godzinach gry okazało się, że mocno się w tej kwestii pomyliłem. Indiana Jones i Wielki Krąg jest to bowiem gra bardzo klimatyczna i wyjątkowo soczysta. Po pierwsze, klimat tego filmowego Indiana Jonesa wprost wylewa się tutaj z ekranu. Więc fani kina tutaj będą zachwyceni, ale tak jak mówiłem, ja w ogóle fanem filmów nie jestem, bo jak nie widziałem, tak? A mimo to w tym najnowszym Indianie pod tym względem klimat mnie urzekł i to z wielu różnych powodów. Po pierwsze, lokacje, jakie my zobaczymy w tym tytule, są wprost świetnie wykonane. Do tego każda z nich mocno się odróżnia od poprzednich. Zobaczymy tutaj m.in. robiące wrażenia piramidy zgliszcza pogrążonego w wojnie Szanghaju, czy nawet tajne archiwa Watykanu. I każda z tych lokacji, oprócz tego, że jest różnorodna, to jeszcze bardzo solidnie się do nich przyłożono. Deweloperzy tutaj mocno pieczołowicie podeszli do tematu w kwestii historii, w kwestii autentyczności tych lokacji. Oni dopracowali nawet takie małe, znaczące szczegóły, które też cieszą. W Watykanie na przykład będziemy mieli szansę zobaczyć całe mnóstwo autentycznych obrazów, całe mnóstwo artefaktów i ikoniczne lokacje jak na przykład Kaplica Sykstyńska. To wszystko dopracowano niemal do perfekcji. W Egipcie za to zwiedzimy pradawne grobowce najeżone pułapkami. Zresztą o czym ja tutaj Wam będę gadał, no spójrzcie po prostu na ekran. To, że ta gra robi naprawdę cholernie dobre wrażenie pod względem samego klimatu, widać na nagraniu z gry. Klimat się tutaj wylewa z ekranu, dzięki czemu ten tytuł jest interesujący i o to właśnie chodzi. Zresztą to, że ktoś włożył w tą grę naprawdę sporo serca, widać też po samych szczegółach. Taki prosty przykład. W większości gier jak zwiedzamy jakieś jaskinie i tak dalej, no to często jest to klimatyczne doświadczenie i w ogóle, natomiast czegoś tam brakuje i tutaj w Indianie, jak wejdziecie do jakiegoś grobowca czy jaskini, to dowiecie się, co to było. W Indianie, jak nasz bohater coś powie w tym grobowcu, to natychmiast słychać takie wielkie echo, od razu czuć, jakie jest to ogromne pomieszczenie i tak powinno być w każdej grze. Ale w tamtych grach, no deweloperom nie chciało się udawać takiego efektu, tutaj on jest. I takich szczegółów jest w tym tytule jeszcze całe mnóstwo. Nawet rury z wodą są dopracowane. Jak dojdziecie do tych rur, to słychać, jak ta woda tam bulgocze. Jest dużo fajnych szczegółów, które są w sumie takimi pierdołami, ale widać, że ktoś te pierdoły dopracował, komuś się naprawdę chciało. Ktoś włożył w ten tytuł sporo serca i to naprawdę trzeba tu docenić. Natomiast ja jednak chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz,
Jako że akcja gry rozgrywa się w 1937 roku, no to siłą rzeczy mamy tutaj do czynienia z III Rzeszą, z nazistami, z faszystami, no i tak dalej, nie? No ale wiecie, jak w większości gier zrobieni są naziści. Z reguły jest to takie uosobienie zła, zabijają każdego, bo w sumie tak, nie wykazują jakiegoś głębszego myślenia. W ogóle często w grach zamiast flagi III Rzeszy, zamiast tej swastyki, to mamy jakieś takie śmieszne krzyże, jakieś gówno, żeby nie urazić Niemców. No w ogóle wygląda to dość kiepsko, nie? No i tutaj wam powiem, że Indiana Jones mnie mocno zaskoczył pod względem sportretowania nazistów. Po pierwsze, w Indiana Jonesie nie ma tych żałosnych krzyży. W tej grze naziści normalnie mają prawdziwe swastyki, tak jak na II wojnie. Ale to jest tylko pikuś, bo przyznam, że jak sam przechodziłem obok żołnierzy, to się zdziwiłem, że oni salutują Heil Hitler, oni o tym Hitlerze opowiadają, jak go wielbią i tak dalej. No, nie przypominam sobie, że ktoś miał jaja taki salut dodać do nowoczesnej gry, jakiejś innej, która ostatnio wyszła. To dodaje Indianie autentyczności. No i do tego naziści w tej grze to nie są tylko takie bezmyślne wydmuszki jak w innych grach. Tutaj my spotykamy żołnierzy oczarowanych ideologią nazizmu. Oni się czują lepsi od innych narodów, oni za Hitlera i za Niemcy oddaliby z chęcią życie. Ten właśnie kult jednostki i to uwielbienie dla lidera III Rzeszy było bardzo ważnym elementem tego państwa, a w grach jakoś, nie wiem, o tym się zapomina. Tutaj nawet w rozmowach z tymi żołnierzami oni wielokrotnie się wypowiadają właśnie, jacy Niemcy są lepsi, jak ich technika wymiata, jak bardzo oni tymi innymi narodami gardzą. No jestem naprawdę zaskoczony, widzowie, ja się totalnie nie spodziewałem, że w takiej grze jak Indiana Jones będzie tak trafny portret Niemców na II wojnie światowej. Ja sobie myślałem, że to będzie jakaś taka śmieszna, płytka gierka z nazistami, z pistoletami, z heheszkami, nie? No tutaj nie. Tutaj się okazało, że to jest całkiem głęboka gra, do której się naprawdę przyłożono się do klimatu, przyłożono się do historii, przyłożono się nawet do tego nazizmu. Totalnie jestem zaskoczony i naprawdę pozytywnie. Taką dbałość o szczegóły, taką dbałość o historię należy mocno docenić. No i klimat tej gry, tak jak mówiłem, on jest świetny, jak natomiast wypada fabuła. No tutaj jest bardzo filmowo, no i w sumie bardzo dobrze. Jeżeli ktoś oglądał filmy, to pewnie wie, o co mi chodzi teraz, natomiast jeżeli nie, to już tłumaczę. Otóż te filmy z Indiana Jonesem dzisiaj są po prostu stare. Dzisiaj rozwiązania w nich, jakiś humor, akcje i tak dalej mogą być już dość osobliwe. Sporo rzeczy mogłoby zostać uznane za żenujące. Często takie akcje w stylu przeskakiwania pomiędzy lecącymi samolotami dzisiaj mogą wywoływać uśmiech politowania. I tym przyjemniej jest mi donieść, że deweloperzy tutaj mocno się starali właśnie oddać ten filmowy klimat, tych właśnie niewiarygodnych akcji, jakie odwala nasz Jones, tego farta, jakiego on ciągle ma przy tych akcjach. Natomiast jednocześnie ci deweloperzy bardzo pilnowali, żeby tutaj w żadną stronę nie przegiąć. Fabuła w Indianie jest interesująca, jest niewiarygodna, jest naszpikowana właśnie takimi porąbanymi akcjami, ale nie jest przy tym żenująca. To wszystko do siebie w tym tytule idealnie pasuje. Mamy stereotypowych antagonistów, mamy pierdołowatego asystenta, mamy też całkiem ładną i całkiem intrygującą kobietę, którą poznamy podczas misji. Właśnie skoro już o misjach wspomniałem, tytuł ma też kilka całkiem fajnych misji pobocznych. Pewnie wielu z was teraz powie, Godlike, ale jakie misje poboczne? O co ci chodzi? Przecież to miała być taka filmowa, liniowa gra, nie? No nie. Sporo lokacji w tym tytule zrealizowano w formie otwartego świata i jego możemy sobie swobodnie zwiedzać i odkrywać. Zresztą teraz o nim sobie właśnie powiemy. No i przed chwilą w kwestii świata sprzedałem wam taką mocną bombę. Pewnie wielu z was już zaczęło się obawiać, że Indiana to będzie taki typowy, wielki, otwarty świat, gdzie jest pierdyliard znaczników, jest nuda i tak dalej. Ja od razu was uspokajam, nie. Po pierwsze, w tym tytule mamy miks lokacji. Są lokacje w pełni zamknięte, one są fajne i są też takie lokacje w pełni otwarte i te też są naprawdę fajne. Najważniejsze jest jednak to, że te otwarte mapy nie są takie horrendalnie duże jak na przykład w Asasynach, że w sumie nic tam na nich nie ma, tylko są wielkie, żeby tylko były wielkie, tak? Pod względem wielkości w Indianie twórcy postawili tutaj na taki fajny kompromis. Każda lokacja w tej grze jest naprawdę dopracowana, ona jest wypełniona ciekawą zawartością, jednocześnie nie jest ich za dużo. Co jednak na tych lokacjach robimy? No oczywiście przede wszystkim szukamy skarbów, odkrywamy starożytne sekrety. Do tego możemy też wykonywać zadania poboczne, nawet można brać udział w pojedynku na ringu.
Do naszej dyspozycji oddano także aparat fotograficzny, którym uwieczniamy poszczególne zabytki oraz oczywiście nasze odkrycia. Za to wszystko dostajemy takie punkty służące później do rozwoju naszej postaci i to jest spoko. Podczas eksploracji musimy też uważać na śmiercionośne pułapki w grobowcach oraz rozwiązywać zagadki. Pytanie, jak to wszystko wypada? Otóż powiem krótko, wypada naprawdę fajnie. Zagadki są spoko, pułapki są fajnie zrobione, do tego mapy zrealizowano też w takiej formie wielopoziomowej. Możemy dużo rzeczy znaleźć na dachu, w podziemiach, w jakichś piwnicach, czy nawet na ulicy. Od jakichś mało znaczących listów po książki umiejętności, czy pieniądze, które też się tutaj przydają. Do tego, żeby to wszystko znaleźć, będziemy musieli oczywiście skakać, będziemy musieli się czołgać oraz używać swojego ikonicznego bicza, jak na filmowego Indiana Jonesa przystało. Przemierzanie map i odkrywanie tajemnic, czy po prostu podziwianie samych tych lokacji, to jest w tym tytule prawdziwa przyjemność. Ja powiem wam, że nie sądziłem, że tak się będzie w to fajnie grało. Szczególną uwagę ja bym tutaj chciał zwrócić jednak na jeden element. W grze, tak jak mówiłem, mamy mnóstwo artefaktów, książek, listów i tak dalej. Ich jest odpowiednia ilość, nie jest ich za dużo, także nam się to nie nudzi i zbiera się to fajnie. Pytanie, jak to wszystko znaleźć? Bo one oczywiście nie są od razu zaznaczone na mapie, tak? My musimy je samodzielnie znaleźć. No i teraz jak chcecie skompletować taką lokację, no to we większości gier pewnie musicie otworzyć przeglądarkę, znaleźć jakiś tam poradnik, tak? No i jeździcie po kolei. Ale nie tutaj. W Indianie deweloperzy postawili na takie sprytne rozwiązanie. Eksplorując mapę, tak jak mówiłem, będziecie zdobywać forsę. Po co ta forsa? Potem idziecie do handlarza, kupujecie sobie taką specjalną mapę. Na tej mapie będą zaznaczone właśnie artefakty czy tajemnice, które wy osobiście podczas eksploracji mogliście ominąć, właśnie po to, żebyście je sobie teraz zebrali. Jest to rozwiązanie całkiem sprytne, dzięki takiej mapce, która jest dostępna prosto w grze, nie wybija to z imersji, nie wymaga to przeglądania gdzieś internetu, a wszystko możemy sobie skompletować tak, jakbyśmy chcieli. To jest naprawdę fajne, widziałbym to rozwiązanie w innych grach. Jest tutaj jednak jedna rzecz, która mi się osobiście nie spodobała. Otóż jak wykupicie te mapy, no to szybko się okaże, że zaznaczono na tych mapach wiele elementów, do których jeszcze nie można się dostać. Niektóre budynki są zamknięte, niektóre groty są niedostępne, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście później te lokacje się otwierają gdzieś tam w toku fabuły, natomiast wielokrotnie mi się zdarzało, że ja się tam kręciłem kilkanaście minut w kółko obok jakiegoś znaczka, tylko po to, żeby przekonać się, że na razie tam po prostu nie wejdę. A wystarczyło taki znaczek opatrzeć jakimś tekstem, że będzie dostępny później, na razie trzeba tam nie iść. No, szkoda, że tak się nie stało i na to musicie niewątpliwie uważać. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego do tej pory nie powiedziałem nic o walce. Otóż z prostego powodu, bo tutaj w sumie niewiele się walczy. Najnowszy Indiana Jones to jest taki miks skradanki z grą przygodową i walka odgrywa w nim raczej drugorzędną rolę. Gdybym miał to porównywać do jakiejś innej gry na rynku, to tutaj na myśl mi przychodzą takie starsze Tomb Raidery, gdzie właśnie eksploracja odgrywa najważniejszą rolę. I teraz, czy to jest dobrze? No kurde widzowie, bardzo dobrze. W końcu zamiast akcyjniaka, których jest pełno na rynku, gdzie się tylko strzela, otrzymujemy grę przygodową. W końcu, bo deweloperzy chyba zapomnieli, jak się robi gry przygodowe. Mam nadzieję, że Indiana im właśnie przypomni. W tym tytule najczęściej my się będziemy skradać, będziemy eliminować wrogów z ukrycia, albo za pomocą bicza, albo często występującą w grze bronią białą. Do tego możemy się też za wrogów przebierać, na bezczela sobie wchodzić główną bramą nawet do zamkniętych nazistowskich obozów, bo strażnik nas wpuści. Jeśli jednak chcecie postrzelać, bo tutaj są oczywiście takie sekwencje, gdzie się po prostu robi młyn, no to mam dla was dobrą wiadomość. Broń palna w Indianie oczywiście też jest, nawet kilka rodzajów, jest strzelba, pistolet, karabin itd. I całkiem fajnie nawet się jej używa. Choć nie zmienia to faktu, że jest to tytuł nastawiony właśnie bardziej na przygodę, aniżeli strzelanie i w tym jest naprawdę świetny. Przejdźmy teraz do grafiki. Tak jak już pewnie sami zauważyliście, stoi na całkiem wysokim poziomie, lokacje są bardzo ładnie wykonane, są bardzo klimatyczne, twarze są wyjątkowo szczegółowe, one naprawdę robią solidne wrażenie. Jednak wiecie, co tutaj tak naprawdę jest ciekawe w tej grze? Otóż tą całą grafikę, te wszystkie twarze, te lokacje i tak dalej otrzymujemy w 60 klatkach na sekundę. I tu nie ma żadnych trybów, tak? Nie ma tu trybu jakość, wydajność, to po prostu działa w 60 fps. W dodatku, jak ktoś pragnie mieć jeszcze nieco ostrzejszy obraz,
to w opcjach jest jeszcze taki specjalny suwak, gdzie tą ostrość możecie sobie podbić. Pewnie teraz spytacie, no dobra Godlike, ale gdzie jest haczyk, tak? Bo to wygląda fajnie, działa fajnie, no coś tu jest nie tak, nie? Otóż widzowie, z przyjemnością donoszę, że nie ma tu żadnego haczyka. Ta gra jest po prostu dobrze zrobiona, ona jest dobrze zoptymalizowana i to jest fajne. I szczerze wam powiem, że podczas grania w Indianę miałem często ochotę dorwać takiego dewelopera Dragon Age'a, którego ogrywałem niedawno, złapać go za włosy i przystawić go tak do ekranu i pokazać mu tą grę i powiedzieć: patrz głąbie, tak się robi gry, naucz się tego, bo widocznie tego nie ogarniasz. Oczywiście idealnie tutaj nie jest. Czasami rzadko się zdarzają jakieś gorsze tekstury. Wrogowie w tym tytule nie są zbyt inteligentni, bo im się zdarza czasem zawiesić. Martwi mnie też trochę brak opcji włączenia angielskiego dubbingu, bo ten tytuł ma polski dubbing, natomiast ten polski nie jest wcale zły, także nie jest to aż taki wielki problem. Przez 95% czasu ten tytuł prezentuje więc naprawdę solidną jakość pod względem grafiki i za to jak najbardziej należy się deweloperom uznanie. Tak to się robi. I czas na podsumowanie. Powiem wam tak. Po deweloperze tej gry, czyli firmie Machine Games, ja nie spodziewałem się w sumie niczego dobrego. Po Wolfensteinie 2, który mi się bardzo nie spodobał i po katastrofie w postaci tego Wolfensteina Youngblood, ja spisałem to studio całkowicie na straty. Okazało się, że niepotrzebnie. Deweloperzy z tego Machine Games przy Indianie Jonesie pokazali mi, że nadal potrafią robić świetne gry i to mnie zaskoczyło. W historii było już w sumie trochę gier sygnowanych tym logo Indiana Jonesa, jak i starsze produkcje wychodziły na PS2, na PS3 i tak dalej. Natomiast moim zdaniem ten obecny, najnowszy Indiana Jones jest najlepszy z nich wszystkich. Jest to tytuł bardzo klimatyczny, naprawdę wciągający i pięknie wyglądający. To jest trochę taki Tomb Raider, jakiego ja pragnąłem przez te lata, taki bardziej właśnie skupiony na zagadkach, na eksploracji, ale nigdy go nie dostałem, bo jednak Tomb Raidery dostawaliśmy ciągle coraz bardziej ukierunkowane na akcję. I tutaj w tym momencie cały na biało wjeżdża Indiana Jones i mówi: byku, sraj na tego Tomb Raidera, olej w ogóle, tutaj masz prawdziwą przygodę i ona będzie lepsza od tego Tomb Raidera. Wiecie co? On miał rację. Oczywiście nie jest to tytuł bez wad. Znajdzie się tutaj parę minusów, natomiast najważniejsze jest to, że ta gra potrafi te swoje minusy znacznie nadrobić swoimi sporymi walorami i tak właśnie powinno być. Indiana Jones i Wielki Krąg zakupicie w sklepie Microsoft Store za około 350 zł. Moim zdaniem jak za jakość tej produkcji to cena jest w porządku. Pamiętajcie jednak, że w ogóle tej gry nie musicie kupować, żeby w nią zagrać, bo ona jest dostępna w momencie Xbox Game Pass, jak i sobie zakupicie sporo taniej. O ile pamiętam, było to chyba 80 zł miesięcznie. Na razie w Indiana Jonesa zagracie tylko na Xboxie oraz PC-tach, natomiast w 2025 roku ma ona trafić także na PlayStation 5, no i w sumie dobrze, bo więcej osób będzie miało szansę zagrać w ten całkiem solidny tytuł. Ja mogę wam powiedzieć, że bawiłem się w nim naprawdę dobrze i gorąco go wam polecam. Dla mnie jest to totalne zaskoczenie w tym roku. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę Godlike'a. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.